Witam wszystkich bardzo serdecznie w nagraniu A11. Dzisiaj będzie kilka krótkich tematów, czyli taki koktajl albo kolaż tematyczny. Występujące postaci to Robert Bernatowicz, Chris Miekina, Zalwit, czyli Witold Zalecki, Marek Żelkowski, Piotr Cielebiaś, Artur Wójtowicz, Krzysztof Jackowski, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki oraz historyczne postaci, czyli Sajbaba i Stefan Osowiecki. Do tego będzie mowa o Panu Bogu, Biblii, Księdze Rodzaju, Adamie i Ewie, Edenie, wieży Babel, papieżu i katechizmie Kościoła katolickiego oraz o szatanie, reinkarnacji, religii paranormalnej i ezoteryce, a także o Anunnakich, Sumerze, rycerzu Marcinku, partiach PiS i Konfederacja, Atlantydzie, mitologiach, komunizmie i Radiu Paranormalium. Ruszamy. Najpierw będą 4 komentarze. Chris Miekina zrobił ostatnio nagranie wiążące Anunnaków z technologią świadomości. To chyba jego autorskie określenie, ta technologia świadomości. Aktualnie Miekina twierdzi, że Anunnaki to inteligencje międzywymiarowe. Tu krótka taka wstawka. Warto wiedzieć, że podobno Anunnaki musimy pisać przez 2 N. Te drugie. Anu-ny-ny-aki. A nie przez jedno. Bo to częsty błąd jest. No więc tak. Czyli aktualnie Chris Miekina twierdzi, że Anunnaki to inteligencje międzywymiarowe. A przecież jakieś międzywymiarowe pojęcia to można przypisać tylko Panu Bogu i światu duchowemu w rozumieniu katolickim, tak to widzę. I do tego twierdzi Miekina, że Anunnaki nie przybywają statkami kosmicznymi, ale poprzez świadomość. No to według mnie to jest jakaś nowa religia, jakiś nowy kult. Więc mu tam pokomentowałem trochę pod tym nagraniem. Napisałem mu, że mi to wygląda na jakąś kolejną wersję religii paranormalnej, o której robią nagrania. Zresztą u niego ta wizja Anunnaków ciągle się zmienia. On sam to przyznaje. Przypuszczam, że mu się to zmienia w zależności od książki, którą ostatnio przeczytał. A on czyta bardzo dużo, wręcz nie może się powstrzymać przed kupowaniem książek. Więc proporcjonalnie do tego zmieniają mu się poglądy. W jego przypadku to by mu nawet pomogło, gdyby mniej czytał, a bardziej się skupił na przemyśleniu swoich teorii od strony logicznej. Trzeba też przyznać, że strasznie ciężkie do zrozumienia jest to jego nagranie. Tak jak wiele innych jego dzieł. Nie wiem, czy wszyscy je rozumieją. Dla mnie to po prostu jakieś bajanie i bajdurzenie. Bo on ciągle wymyśla jakieś dziwaczne połączenia pojęć. Jakieś dziwaczne konstrukcje. Jakieś dziwaczne skojarzenia słów, liczb, faktów czy osób. Takie niby łączenie kropkami. Można powiedzieć, że on się jakby bawi tymi różnymi pojęciami i słowami. Ma gadane. Trzeba przyznać. Więc potrafi tak tworzyć zdania, że one się zdają wzajemnie zazębiać i tworzyć całość. Jak sztuczna inteligencja, to takie dobre porównanie, bo ona też tak zlepia
z wszelkiej swojej wiedzy zlepia taką spójną opowieść. No i Chris tworzy z tego taką całkiem dobrze brzmiącą historyjkę, prawie że melodię. To się bardzo przyjemnie słucha, nie powiem, nawet do snu jako usypiacz, która dla niektórych, czyli tak do poduszki, która dla niektórych sprawia wrażenie spójnej koncepcji, no bo jest taka płynnie przedstawiona. Tak to wszystko łączy, żeby to było zgodne z jego skomplikowaną ideologią i jego dziwnymi wierzeniami. A te zresztą się ciągle zmieniają, więc i historyjki muszą nadążać, muszą się zmieniać. Chyba mu się wydaje, oraz jego słuchaczom, że niby on coś odkrywa, jakąś tajemną, ukrytą wiedzę. Ale w rzeczywistości on tego według mnie wcale nie robi, tylko robi na słuchaczach takie wrażenie. Wrażenie to jest zgodne z zasadą ezoteryki, czyli odkrywania jakiejś wiedzy dla wtajemniczonych. No, taką aurę przedstawia tajemniczości w tych nagraniach. On po prostu ma ładnie sklecone zdania i akapity. Jak dla mnie, to tam nie ma nic więcej poza ciekawymi faktami. To muszę przyznać. Zasypuję faktami ciekawymi. Warto się na nich skupić. Ale ludzie słuchają tych jego nagrań z zachwytem. Przyklaskują. Ja myślę, że nic pożytecznego im to nie przynosi, poza poznaniem jakichś nowych faktów. Tym bardziej, że to się zmienia po jakimś czasie, prawda? Jest jakaś jedna koncepcja, potem druga, no to trudno tutaj się jakby bazować na koncepcji, która się za chwilę może zmienić, bo będzie nowa książka, to będą nowe pomysły. Tak, to widzę. I więc jak ja go słucham, to tylko zwracam uwagę na fakty. Pomijam jego interpretacje ideologiczne, czyli to, co on tam wymyśla. Tylko patrzę na fakty. Tak samo robię słuchając Cielebiasia oraz Zalwita. Szczególnie jak oni dotykają tych spraw dotyczących religii i ideologii. No to im bardziej to poruszają, tym gorzej. Tym gorzej dla nich wszystkich. Na przykład u Zalwita to najbardziej lubię, jak on te takie historie jakieś tam, no nawet nie wiem, czy one są tam przez kogoś wymyślone, czy nie, ale na przykład jak tam była historia, jak dwie dziewczynki spotkały kosmitów trzech, którzy wylądowali koło nich, a rodzice zbierali truskawki. No to było bardzo ciekawa historia. Bardzo mi ona, z Ukrainy ona była, ta historia, z czasów jeszcze Związku Radzieckiego. Bardzo mi na przykład ta historia wciągnęła. No to takie lubię. Jak Cielebiaś coś mówi konkretnie, takie po prostu suche fakty i tak dalej, to też lubię. A jak zaczyna o te swoje dystorsje, te swoje paranormalne i psi zjawiska i no to już po prostu jest taka, no po prostu to wszędzie jest indoktrynacja. Każdy coś tam indoktrynuje. Cielebiaś najmocniej. Zalwit delikatnie. A Chris no to taki ma, że tak powiem, odjazd w tych swoich hipotezach, że ciężko to nawet czasami zrozumieć, o co mu chodzi. No bo to nie jest jakoś przejrzyście przedstawione, jak dla mnie. Taki jest to odbiór tych moich nagrań Chrisa Mikiny. Znam ogrom wypowiedzi Mikiny sprzed wielu lat. Również z debat na Paranormalium i aktualne, jak widać, również. On wielokrotnie podważał chrześcijaństwo i boskość Boga z Biblii. Żartował sobie z mojej religii. Dlatego mi bardzo podpadł z tamtych nagrań, no i potem to się jakoś też ściągnęło.
Dlatego jestem bardziej wyczulony krytycznie na jego słowa, na słowa Chrisa McKenny. No, jestem bardziej krytyczny. On generalnie walczy z religiami, a sam się raczej ma za niewierzącego. Chociaż mu się tu może ostatnimi laty zmienia trochę. Ale tym większy śmiech mnie ogarnia, gdy widzę, czyli słyszę różne jego wierzenia, o tych różnych jego wierzeniach, które ja opisuję w nagraniach jako religię paranormalną. No mnie wtedy śmiech ogarnia. No bo to jest inna po prostu wiara, no inna wiara, a nie, że ktoś jest niewierzący, tylko po prostu wierzy w inne rzeczy. Mam nadzieję na poprawę Chrisa pod kątem stosunku do chrześcijaństwa, bo czasem powie coś, co napawa optymizmem, ale to się okazuje tylko naiwną nadzieją, gdy po jakimś czasie znowu palnie coś idiotycznego o Jezusie Chrystusie. No to teraz popatrzmy na Zalwita. Zrobił ostatnio nagranie o ogrodzie na równinie Eden i zaczął wiązać te sumeryjskie mitologie z Biblią, z Adamem i Ewą i ogrodem Eden, a nawet mówił o jakichś bogach w Biblii. O bogach. Chyba tego węża kuszącego nazwał Bogiem. I stąd mu się wzięli bogowie. Jeśli się mylę, to niech mnie poprawi. Nie spodobało mi się to wszystko. W katechizmie Kościoła katolickiego wyraźnie jest napisane o tym wężu z kuszenia. W punkcie 391 katechizmu, że, tu cytat, jedno zdanie zacytuję, Pismo Święte i tradycja Kościoła widzą w tej istocie upadłego anioła, nazywanego szatanem lub diabłem. Koniec cytatu. Czyli jasno mamy powiedziane w katechizmie, że ten wąż to szatan. Więc Zalwitowi też tam pokomentowałem trochę ostro. Napisałem mu: jacy bogowie, co ty opowiadasz za bzdury? W Biblii jest mowa o jednym Bogu. Węża nazywasz Bogiem, współczuję ci. Może lepiej wypij tę zieloną herbatę. Może ci pomoże. No bo Zalwit tam zawsze na początku ma długie intro tam z parzeniem herbaty czy kawy. No to był taki żarcik w stosunku do tego, co on tam uskutecznia zawsze na początku, co niektórzy narzekają, że to zbyt długo trwa, ale Zalwit uważa, że to jego jest kanał i on będzie robił co chce. No i ma rację w sumie, jak moi słuchacze nie mają takiej cierpliwości, żebym ja takie intro o niczym, o parzeniu kawy, czy zrobił na początku długie. Obawiam się, żeby od razu wyłączyli, no ale Zalwit, załóżmy, że ma dużą wiedzę i ludzie lubią go słuchać, bo już jest sprawdzony, ma ten kanał od wielu lat, także ma wiernych słuchaczy, którzy spokojnie słuchają, jak on tam miód miesza do herbat, jak tam parzy w ten sposób, no różne tam się dzieją rzeczy, no ja ich tam specjalnie nie słucham, ale czasem muszę wysłuchać, no bo nie opłaca mi się przewijać tego, bo więcej to zajmuje niż pominięcie tego. I teraz tak. I następnie zacytowałem mu fragment z Księgi Rodzaju, czyli ten o kuszeniu. Na koniec podsumowałem, tak będzie żartobliwie. Czyli wszystko poprzekręcałeś. Dla kogo pracujesz, Zalwit? No to był taki żarcik. No było takie wesołe zakończenie moich komentarzy pod jego nagraniem. Takie pytanie.
No, to tyle. Teraz tak, to tyle w tym komentarzu. A teraz będzie trzeci komentarz. Wcześniejsza, inna, niestosowna wypowiedź Zalwita, delikatnie mówiąc niestosowna, w tym samym stylu, która wpadła mi w ucho w ostatnim miesiącu, to też stwierdzenie o bogach w Biblii. To padło w rozmowie z Januszem Zagórskim w nagraniu z 7 kwietnia 2024 roku, czyli sprzed 2 lat. Otóż Zalwit powiedział, że bogowie przerazili się, gdy ludzkość budowała wieżę Babel. Tak powiedział w rozmowie tej. Czyli znowu gadał o jakichś bogach, co najprawdopodobniej wynika z tego, że on chyba biblijnego Boga łączy z kosmitami, którzy to kosmici mieliby prowadzić nawet na Ziemi jakieś wojny, bo ma Zalwit nagrania o tytułach Starcie Bogów i tym podobne. Te wojny są chyba brane z różnych mitologii, sumeryjskiej, greckiej. No dobra, niech on sobie ma tych bogów, niech się nimi zajmuje w tych mitologiach, tam jeszcze jakieś skandynawskie, ale niech nie miesza do tego Biblii, bo ja będę reagował na to. Czyli znowu mnie zdenerwował podważaniem mojej religii. Prawda? Więc mu napisałem w komentarzach: Zalwit, ogarnij się. Wieża Babel, Bóg, a nie bogowie. Katolik cię słucha i nie wytrzymuje. Tak mu napisałem. Tak, reasumując, jednego może być pewny każdy ufolog czy inny człowiek z tej branży, z YouTube'a, że jeżeli będzie podważał moją religię, to może się spodziewać mojej reakcji. Dosyć tego jeżdżenia po katolikach i chrześcijanach. Dość. Stanowczo mówię dość. Tak, będę reagował. No. Jako katolik muszę to robić. Jak może widzicie, wszędzie jestem sam w tych komentarzach. Bo tam u nich to są tylko komentarze klakierów. No to jest po prostu coś strasznego. Którzy wszystko łykają jak pelikany. Co im się nie puści, to oni to łykają. W żadną dyskusję nie wchodzą. I klepią po plecach tych youtuberów oraz zakładają im przysłowiowe marynarki. W ogóle przeraża mnie poziom komentarzy pod nagraniami. Głównie jest tam nieustające chwalenie autorów, jak jakichś celebrytów. Szkoda, że jeszcze o autografy nie proszą. To na razie tyle. O Zalwicie. Chociaż nie, on mówi czasem Calwit. Ale to dlatego, że on mieszka w Niemczech, ale to jest Polak. No i ja mówię Zalwit. Tak, to na razie tyle o Zalwicie i Miekinie. Będzie o nich jeszcze mowa w dalszej części. A teraz 4. komentarz. Mój komentarz do wypowiedzi Roberta Bernatowicza związanych z jego wierzeniami. Na przykład do wypowiedzi z nagrania rozmowy z 17 czerwca tego roku na kanale pani Szostak. Bernatowicz wierzy w to, że Sai Baba przesyła do niego informacje. Tak, mówię to, co wynika z tego, to już jest mój komentarz, tam nic nie komentowałem. No może coś skomentowałem, ale delikatnie, bo tam to będę dalej mówił w dalszej części, ale część mnie blokuje, pani Szostak mnie nie blokuje. Inni mnie blokują ze znajomych Bernatowicza.
Więc ja tam coś skomentowałem, ale coś tam delikatnie. No zresztą teraz są duże możliwości się wypowiedzenia na ten temat. Więc Bernatowicz wierzy w to, że Sai Baba przesyła do niego informacje. W ogóle według wyznawców Sai Baby ten Sai Baba jest awatarem. Czyli taka jakby boska osoba. Prawda? I komunikuje się z ludźmi przez znaki. Przez zbiegi okoliczności. Czyli tak oni tak uważają, że awatar to jest taka jakby boska osoba. No tak ja to rozumiem. Może jak się mylę, to niech mi ktoś wyprowadzi. Coś jakby boska. Ale ludzka. I związana z tą reinkarnacją. No więc Sai Baba jest tym awatorem i komunikuje się z ludźmi przez znaki, przez zbiegi okoliczności. Więc za sugestią swojego kolegi Robert kiedyś zadał pytanie Sai Babie, tak w myślach to zrobił, czy też może raczej poprosił go o jakiś znak. I krótko po tym pytaniu, po tej prośbie, według relacji Roberta doszła do niego kartka pocztowa ze zdjęciem Sai Baby. Wysłana od innego kolegi, chyba z Indii. No i Bernatowicz nie uważa tego za zwykły zbieg okoliczności, tak jak to każdy by uznał, ale uznaje to jako znak od tego Sai Baby. Po raz kolejny uśmiałem się z tych wierzeń Roberta, słuchając tego, w te znaki od jakiegoś awatara. No bo to jest dla mnie śmieszne. Jak widać, wiara Roberta w Sai Baby jest bardzo silna i raczej niezniszczalna. On wręcz namawia ludzi, aby nie wierzyli w to, co jest negatywnego pisane w internecie o Sai Babie. A jak wspomniałem w innym nagraniu, są na temat Sai Baby mówione straszne rzeczy. Bardzo straszne. No i według tej metody interpretacji wydarzeń Robert wiele zdarzeń związanych z Sai Babą traktuje jako przesłanie od niego, od tego Sai Baby, czy też jako jego bezpośrednie działanie Sai Baby. No to na osobne nagranie by było te wszystkie jego przypadki, które zresztą on jeszcze będzie sukcesywnie ujawniał, co on tam interpretuje jako jego działanie. Bernatowicz nazywa to kodem wszechświata. Zresztą Robert w prawie wszystkim dopatruje się jakichś znaków. To jest nawet bardzo śmieszne. A to jak ktoś zadzwoni do niego, to znak. To już on się dopatruje do jakichś znaków. Jak wyniknie jakieś spotkanie, że kogoś spotka tam, no to już to nie jest przypadek, to już jest jakiś po prostu tak jakby sterowany tam przez ten kod wszechświata, przez te jakieś... przez nie wiem kogo. To się Roberta trzeba spytać. Ja będę się konkretnie odnosił. To, czego jestem pewien. I to znowu na przykład w czasie wywiadu jakiś owad idzie i on mówi, że to nie jest przypadek, prawda? Czyli też to jest jakiś znak. Stół pęka w telewizji. To znany przypadek, jak stół pękł, gdy on był w telewizji. Potem tego samego dnia chyba wyskakiwały korki na imprezie, jak Robert tam się przemieścił gdzie indziej, bo to było w Sylwestra. No więc te wszystkie zjawiska się dzieją, te znaki, i Robert to wiąże ze sobą. To nie są przypadki, to są wszystko jakieś znaki. To wszystko to nie jest przypadek, według niego. Więc te wszystkie znaki, które się dzieją wokół Roberta, to też jest chyba ten kod wszechświata. Tak go zrozumiałem.
no to według mnie można w niezłą paranoję popaść przy takim podejściu. No to jest jakieś totalne zniewolenie, takie nieustające dopatrywanie się we wszystkim znaków. No. Dzieje się coś i człowiek normalnie nie może koło tego przejść, tylko będzie szukał, czy to jest jakiś znak. No to już jest po prostu, jak dla mnie to by to było zniewolenie. Takie znaki to według mnie by były też jakimś ograniczeniem wolnej woli człowieka, no bo człowiek ma wolną wolę. A tu są jakieś znaki, czyli ktoś by miał sterować, no prawda, katolik to się modli o coś, no i wierzy w cuda, wierzy w ingerencję. No ale nie w takim stopniu, że tutaj znaki to i to się dzieją rzeczy, o które się nie modli się, prawda, no bo tam to prosił o tą prośbę do Sai Baby, no to załóżmy, że było, ale te wszystkie inne znaki, no to one coś znaczą, czyli ktoś coś steruje, no to jest zaprzeczenie wolnej woli człowieka, moim zdaniem. Tak ja to widzę. Ale Robert Bernatowicz chyba czerpie z takich rzekomych znaków, które się wokół niego dzieje, przeświadczenie o swojej wyjątkowości. Tak to widzę, że on jest przeświadczony, no bo jak się dzieją te znaki, no to on jest wyjątkowy, no bo to się dzieją wokół niego te znaki, czyli jego dotyczą. No, czyli jest jakaś przyczyna tego, że to się dzieje, więc on jest wyjątkowy. Nie dziwię się też, że Robert Bernatowicz nie dostał odpowiedzi od papieża na list w sprawie znaków na ciele. Przecież jeśli się papież dowiedział, że Bernatowicz wierzy w nadprzyrodzone zdolności ducha Sai Baby, że wierzy w jakichś awatarów, to sprawa jest oczywista, że mu nie odpowiedział, gdyż wiara w awatarów jest sprzeczna z chrześcijaństwem, z religią katolicką. Tak więc można nawet powiedzieć, że list Bernatowicza do papieża w sprawie znaków na ciele to był zwykły cyrk. Tak to widzę. No, kończymy ten temat i lecimy dalej. Teraz będzie kolejna sprawa, a więc blokowanie komentarzy, czyli cenzura, jak to było za komuny. Żelkowski, współpracownik Cielebiasia, dołączył do grona osób bojących się panicznie moich komentarzy i zablokował mi możliwość komentowania na jego kanale, wehikule tak zwanym. Oczywiście ktoś powie, że ma do tego prawo. Teoretycznie ma, bo regulamin na to pozwala. Ale ja to będę krytykował, bo według mnie taka możliwość blokowania dotyczy jedynie znieważeń, przekleństw i innych wykroczeń prawnych, a nie dotyczy blokowania opinii, z którymi youtuber się nie zgadza, gdyż jest to objaw strachu przed krytyczną opinią. Tak jakby ktoś chciał zostawić samych klakierów, a wyciąć oponentów. Takie zachowanie cenzorskie, takie zachowania są niebezpieczne dla życia społecznego. To przypomina na przykład wyrzucanie dziennikarzy przez środowiska polityczne po przejęciu jakichś mediów, jakiejś telewizji czy gazety. No po prostu tak się nie robi. Taka cenzura zamyka dyskusję, do tego w naszej branży jest nienaukowa i w ogóle sprzeczna z sensem i duchem YouTube'a. Tak było za komuny.
jeden komunistyczny światopogląd, który był promowany przez państwo. I to tak jakby teraz ktoś chciał też promować tylko tych, którzy się z nim zgadzają. No tak nie można postępować. Ja na przykład nie blokuję, jak ktoś tam mówi, że ja gadam głupoty. Oczywiście, jakby przeklinał, czy coś takiego, to co innego. Ale tylko takie sytuacje, kiedy ktoś przeklina, kiedy ktoś robi inne rzeczy, które się ocierają o jakieś tam działania po prostu niemoralne czy inne, prawda? A nie krytyka, nie dyskusja. Nie wolno tak robić. Niech Żelkowski spojrzy na swojego kolegę Artura Wójtowicza. Robi z nim audycję, którego ja wielokrotnie boleśnie krytykuję, a on mnie ani razu nie zablokował. Tak. Niech bierze przykład z Artura Wójtowicza. Mało tego, jeszcze mi Artur daje serduszko, jak go skrytykuje. Co bardzo dobrze o nim świadczy, chociaż się w niektórych sprawach z Arturem nie zgadzam. Tak samo krytykuje Miekinę i Zalwita, a oni mnie nigdy nie blokują, bo ja to sprawdzam. Także jeszcze mnie ani razu nie zablokowali. Mam nadzieję, że tak będzie. Dalej, że mnie nie będą blokować, bo uważam, że się nie powinno blokować, jeżeli ktoś krytykuje i nie używa brzydkich słów. To, że na przykład ktoś robi z kimś rozmowę, na przykład wywiad, tak? A ktoś skrytykuje, że ten gość mówi głupoty, no to nie może youtuber usuwać w obronie tego gościa, tak, że usunie, że ktoś mówi słuchać, że tamten mówi głupoty, prawda? I na przykład powie, co mu się nie podoba, to będzie mu robił przyjemną atmosferę i usuwał wszystkich oponentów. No to nie jest normalne postępowanie, tak się nie postępuje. To jest cenzura. Nie wolno cenzurować takich rzeczy. Niech te środowiska zrozumieją. Robert Bernatowicz też niech to zrozumie, ale nie mam nadziei, że on to zrozumie. Bo on mnie pierwszy zaczął blokować. Bo u niego ideologia jest bardzo silna. Ale u tych innych też jest silna ideologia. Ta paranormalna w tym środowisku. No tak to widzę. Czyli tak samo krytykuję Chrisa Miekinę i Zalwita, a oni mnie nie blokują. I wszyscy inni też mnie nie blokują. A jedynie blokuje mnie środowisko Bernatowicza oraz środowisko Cielebiasia. Czy to przypadek? Nie sądzę. Oni są po prostu tacy sami, nietolerancyjni wobec innych poglądów i wobec swoich oponentów. Brak tolerancji. To się tak nazywa. Brak tolerancji. Nie potrafią zaakceptować, że ktoś ma inne zdanie. To jest brak tolerancji. Nie wolno blokować komentarzy. Powtarzam. Oczywiście jest to dozwolone, ale z punktu widzenia jakiegoś zachowania porządnego jest to niewłaściwe, bo tylko można w ostateczności jakieś blokować. Tak jak to powiedziałem, jakieś przekleństwa, czy jakieś wulgaryzmy, czy jakieś ubliżanie, a to, że ktoś powie, że coś się mu nie podoba, że gość mówi głupoty, przykładowo, no to nie jest ubliżanie. To jest dopuszczalna krytyka. Każdy ma prawo powiedzieć, że ktoś gada głupoty. No, możecie pisać, że mówię głupoty, a najlepiej to pisać, co powiedziałem głupiego. Dobrze. I teraz lecimy dalej. Czyli oni są po prostu tacy sami nietolerancyjni wobec innych poglądów i wobec swoich oponentów.
oponentów, a więc Cielebiaś, Radio Paranormalium i Żelkowski to analogiczna grupa co Bernatowicz i jego najbliżsi przyjaciele, czy jak ich tam nazwać. A już kilku takich tam jest, co działają wraz z Bernatowiczem przeciwko mnie. No, czyli Robert działa przeciwko mnie i oni działają. No to a jak to się dzieje, że oni też działają przeciwko mnie? No to ja się domyślam, prawda? Jak to przebiega. No przecież to nie jest przypadek, że akurat jego znajomi mnie blokują. Pod rozmowami z Robertem Bernatowiczem, prawda? Tak. Więc to nie jest przypadek, że oni mnie właśnie, bo ja tylko oglądam, załóżmy, wywiady jakieś z Robertem, prawda, rozmowy na tych kanałach i oni mnie blokują. No tak, no to czyli to są te dwa środowiska, które mnie blokują. I tutaj co do Roberta Bernatowicza, to nie powiem nazw kanałów tych jego przyjaciół, nazwijmy to przyjaciół, zaprzyjaźnionych kanałów, no nie będę im robił tutaj reklamy. Ale są tam też kobiety w tej grupie. Cenzorów, ja ich nazywam cenzorami. U siebie, jak zawitałem Iweliosa, no to powiedziałem: witam cenzora Iweliosa, czyli z Radia Paranormalium. No bo on mnie tam już od 2 lat chyba blokuje ponad. Obie te grupy blokują moje komentarze, tak, na swoich kanałach. Obie grupy rzekomo walczące ze sobą cenzurują mnie. Tak się boją moich komentarzy. Bo się obawiają szczerej prawdy, którą mówię. Ja walę bez ogródek, szczerą prawdę, z grubej rury, bez poprawności politycznej czy wszelakiej innej, walę celnie tymi komentarzami i nieprzyjemnie. No jak mi się coś podoba, no to wtedy jest komentarz przyjemny. Ta ich cenzura, rodem z komunizmu, bo cenzura wywodzi się z komunizmu w Polsce, to jest właśnie kolejne podobieństwo Cielebiasia i Bernatowicza. Bo oni mnie cenzurują jako ci główni zawodnicy. Dlatego traktuję ich jak mentalnych braci bliźniaków. Co już powiedziałem w poprzednim nagraniu o Emilcinie. U6. Prawie na zakończenie będzie komentarz polityczny, czyli przechodzimy do następnego tematu. Po tej cenzurze w czwartek upływa termin na wypisanie się członków PiS ze stowarzyszeń politycznych. Więc wydaje mi się, że nastąpi rozłam w partii, niestety. Lewicowo-liberalne partie oraz ich media cieszą się niezmiernie z walki w PiS. Takich uśmiechów w telewizji dawno nie widziałem. Jak oni się cieszą, jak oni się śmieją, no to jest po prostu... Aż sam się zaczynam prawie że śmiać przez łzy. Morawiecki chyba widzi siebie w roli premiera. Kolejny raz. I przywódcy partii. Poczuł się politycznym samcem alfa. Tak to widzę. Zaś Jarosław Kaczyński raczej uważa, że po utracie władzy powtarzanie tego samego premiera nie ma sensu. I że trzeba nastawić się na koalicję z Konfederacją. No wiadomo, że Konfederacja krytykowała Morawieckiego i krytykuje. I w ogóle Konfederacja by Morawieckiego trudno znosiła jako przedstawiciela PiS-u, tak? Jako, nie wiem, szefa partii, kandydata na premiera. A w ogóle Morawiecki jako premier w koalicji z Konfederacją to w ogóle jest według mnie nieprawdopodobny scenariusz. A PiS no jakoś tak
nie wygląda, żeby wygrał samodzielnie możliwość wyborów. No takie są niestety nastroje w społeczeństwie. Prawda? Więc widzę, że raczej porozumienia w PiS nie będzie. Tak, to widzę. No to chyba, że tu mamy, tak jeszcze jest druga opcja, że tu mamy do czynienia z grubą ustawką. Że to jest wszystko PiS fotomontaż, ten konflikt. Taka mi czasem przychodzi, załóżmy, myśl taka deska ratunkowa. Deska ratunkowa. Że to jest PiS fotomontaż, żeby przełamać impas w sondażach PiS-u. No ale ta deska ratunkowa, wydaje mi się, ten wariant mało prawdopodobny. I zmieniamy temat na kolejny. Mój czwarty sen ufologiczny będzie na samym końcu, bo może jest najmniej interesujący. Może już macie dosyć tych moich snów. Ja już w sumie też. Więc teraz będzie o innych snach różnych osób i tu będzie niby mój sen, ale to będzie tylko taka, nie zrażajcie się, to taka krótka wstawka. Niedawno miałem sen, bo to był sen nieufologiczny. Trochę o tych snach jest, no już więcej nie będę robił o snach, mam przesyt. Niedawno miałem sen nieufologiczny, gdzie śnili mi się ufolodzy. Chris Miekina i Zalwit. Jak widać, często słucham ich nagrań, o czym była mowa wcześniej, więc nic dziwnego, że autorzy tych nagrań śnią mi się po nocach. Mam od lat jakiś sen powtarzający się w jakimś mieszkaniu, które przybiera różne kształty. Robert Bernatowicz od razu by może stwierdził, że to moje poprzednie wcielenie się tak objawia. Tak jak to jemu się śni jakieś mieszkanie przedwojenne. Chyba, prawie na pewno. I Robert wiąże to mieszkanie, a nawet na pewno, bo Robert wiąże to mieszkanie ze swoim poprzednim wcieleniem, w którym podobno znał Osowieckiego. A Stefan Osowiecki to był najsłynniejszym polskim jasnowidzem okresu międzywojennego. I jak zrozumiałem Roberta, to on uważa, że w tamtym wcieleniu go znał. A teraz Robert zna Jackowskiego, który jest rzekomo kolejnym wcieleniem Osowieckiego. Chyba nie pokręciłem nic, a jeśli tak, to proszę o poprawienie mnie. Czyli w tej koncepcji reinkarnacji a la Robert Bernatowicz te dwie dusze wtedy się znały i teraz się znają. Takie pomysły są zgodne z reinkarnacyjnymi wierzeniami Roberta Bernatowicza. To częsty schemat przez niego przedstawiony w różnych rzekomych przypadkach. No w różnych, teraz tego nie wymienię. Ale na przykład w Rycerzu Marcinku. Tam też taka historia, że małżeństwo rzekomo miałoby się spotkać, małżeństwo średniowieczne miałoby się spotkać w dzisiejszych czasach w Polsce. No to takie historie. Robert lubi tą historię, uważa, że dzięki tej historyjce on przekona ludzi do reinkarnacji. No niech tak uważa, prawda, ale ja mu tłumaczę, że to jest sprzeczne z religią katolicką. Inny sen Roberta to taki, że z rodzicami z innego życia wchodzi na wieżę. Czyli tutaj drugi sen opisuje Roberta. Jeden był z mieszkaniem, drugi, że tutaj jak wchodzi na wieżę. To było miasto wież. Przy każdym domu była wieża i jego tato z tego innego życia, czyli inny rodzic niż aktualny, zapala ogień na tej wieży.
Robert ogląda te ogniska w mieście, na wieżach, rodzice go przytulają, zachodzi słońce, no taki miał sen. I według niego to był sen o jego poprzednim wcieleniu, czyli tu już drugie wcielenie mamy, które Robert interpretuje na podstawie snów. No to może te moje nagrania o snach to taka ciekawa dyskusja w tym, bo ja nie wiążę tego z żadną reinkarnacją. A Robert, jak mu się coś powtarza, no to już jest przypuszczenie reinkarnacji, poprzednich wcieleń. Więc, jak pamiętam, jeśli się nie mylę, to ten sen był związany z Atlantydą, ten jego sen, z tymi wieżami. Ja oczywiście tłumaczę Robertowi w moich nagraniach, dlaczego koncepcja reinkarnacji jest całkowicie sprzeczna z religią chrześcijańską. On oczywiście sam to wie, natomiast mi głównie chodzi o ludzi, którzy wierzą w to Robertowi, w tą reinkarnację. No o tych ludzi mi chodzi, bo Roberta się nie zmieni. To jest niemożliwe. Zresztą jaki sens zmieniać? No niech on sobie sam wierzy w co chce. I wracamy. Natomiast ludzie, no żeby nie wierzyli, tym bardziej, że to się wiąże z ufologią, ale to już mówiłem w innym nagraniu, jak to Robert wiąże tą reinkarnację z ufologią. I teraz wracamy do mojego snu. Nie ufologicznego, ale z tymi ufologami w tle. W tym mieszkaniu z moich snów przewijają się różne osoby z mojej pracy, z rodziny i ostatnio w ostatnim tym śnie w dużym pokoju tego mieszkania był ufolog. A nawet to całe mieszkanie należało do tej osoby, tak wynikało z tego snu. Zaś ta osoba była powiązana z Chrisem Miekiną oraz z Alwitem. Spytacie dlaczego? Jak to powiązana z dwoma osobami naraz? Ano dlatego, że osoba ta miała twarz Zalwita, ale w otoczeniu tej osoby miałem świadomość, że ona pracuje w USA, a na weekendy przyjeżdża do Polski. Co prawda to nie jest schemat życia identyczny jak u Chrisa, ale jest podobny, bo Chris czasem ze Stanów przyjeżdża do Polski. Jak to we śnie, wszystko jest trochę poprzekręcane, inne niż w realu. I w ogóle miałem przekonanie w kontekście tego snu, z takim przekonaniem się obudziłem jakby i sobie odświeżyłem ten sen, że to jest Chris Miekina. No tylko, że zaskoczyło mnie, że miał twarz Zalwita. Nawet później poinformowałem go w komentarzu na jego kanale, że mi się śnił, no bo to było śmieszne. Jako był pierwszym ufologiem, który mi się przyśnił. Tak, nawet cielebiaś mi się nie śni. Chociaż w ostatnich nagraniach tam ostro krytykuje cielebiasia. Szczególnie w W6 i tak dalej. I W4. O tym śnie powiem jeszcze tyle, że zapamiętałem scenę, jak ten ktoś siedział w tym dużym pokoju z kimś innym na jakiejś sofie, tak zwanej ludwikowskiej, czyli jakaś taka, no taki styl, czy też kanapie Biedermeier. Na jakiejś takiej, na czymś takim siedział. Natomiast co tu można powiedzieć? Możecie spytać, jakie jest uzasadnienie mojego snu, tego połączenia tych dwóch ufologów, scalenia. To się da całkiem logicznie wytłumaczyć, dlaczego obaj mi się zmiksowali w jedną postać. Mój umysł zarejestrował ich wspólne wystąpienia w Forum 4. Taki format
nagrania, debaty. Forum 4. Oni tam obaj występowali, więc mogli mi się zlać we śnie w jedną postać właśnie z tego powodu. I to jest odpowiedź. A dodatkowo, jak widać, nawet z przytoczonych dzisiaj komentarzy, ich niektóre ideologiczne przekonania są bardzo podobne. Na przykład co do kwestionowania Boga w Biblii jako jedynego Boga, Stwórcę Wszechświata. Albo na przykład łączy ich fascynacja Sumerem i jego mitologiami. Czyli to mamy już wyjaśnione. I jakie są te przyczyny tego scalenia mogły być, prawda? To się w czasie snu różne rzeczy dzieją. Niespodziewane. W ogóle sny ufologów o ufologach to chyba nie tylko moja specjalność, tak to nazwijmy. Gdzieś słyszałem, że komuś się przyśniło, że Robert Bernatowicz miał z kimś robić w przyszłości jakiś projekt o kręgach w zbożu. Więc jak widać, inni też tak mają, takie sny. Dobrze. Tak. No i został nam już ostatni punkt z tego przeglądu nieufologicznego. Na koniec mój 4. sen ufologiczny. Ale sen to sen, więc do programu, do przeglądu nieufologicznego go zaliczyłem. Bo ten z Zalwitem mi kinął sen, no to nie był ufologiczny, a ten jest sen ufologiczny, więc jest 4, bo 3 były w innym nagraniu. Tak. Znowu akcja toczyła się na wsi, podobnie jak w nagraniu A10, w śnie z kryptydą. Ta sama posiadłość, ale inne miejsce, tym razem stałem na końcu budynku gospodarczego, czyli dawnej murowanej obory, jak również warsztatu i stodoły na strychu w jednym, czyli taki budynek bardzo duży. No i tak sobie stoję na końcu, coś tam robiłem i spoglądałem na niebo czasami. W kierunku zachodnim, czyli w kierunku szosy. I zdziwiło mi, że są jakieś gwiazdy trochę widoczne, bo to już był jakby dzień. Więc krzyknąłem w tej sprawie do osoby z rodziny, która na miejscu dawnej drewnianej stodoły leżała sobie na leżaku. To był więc teoretycznie wczesny poranek. Choć leżak jest absurdalny o wczesnym poranku, bo zimno. Ale były te gwiazdy widoczne na dość jasnym niebie. Takim niebieskim, trochę ciemno-niebieskim, o taki był. No więc to wszystko trochę było absurdalne. I wtem zobaczyłem, że jedna z gwiazd z zachodu leci w naszym kierunku. Następnie zaczyna robić ostre skręty, prawie nad nami, jakieś esy-floresy. Czyli tutaj przypuszczam, że to mi się zainspirowało tam, jak oglądałem jakieś nagrania z tej transzy Trumpa. A więc to dowodziło, że pojawił się pojazd UFO, no bo tylko pojazd UFO może takie esy-floresy na niebie ostre zakręcać, z dużą prędkością robić. No to próbuję więc wydobyć z siebie krzyk, że UFO leci. Ale z powodu paraliżu przysennego nie mogę tego wykonać. Tylko jakby czuję, że rzężę coś niezrozumiale, że nie mogę mówić. Więc pewnie w tym momencie coś charczałem przez sen. Wbiegam do budynku od strony zachodu, idzie w moją stronę kolejna osoba z rodziny, więc kontynuuję to rzężenie, próbując jej powiedzieć, że nadlatują kosmici. I w tym momencie zaczynam się budzić. Pierwsza myśl po obudzeniu jest taka, że widziałem w końcu pojazd UFO, czyli taki byłem szczęśliwy. W końcu zobaczyłem pojazd UFO.
Więc kontynuuję tłumaczenie wydarzenia tej osobie i zaczynam normalnie wymawiać słowa, no bo się skończył paraliż przysenny. Ale w miarę opowiadania zacząłem sobie uświadamiać, że to był sen. Pojawił się więc mój uśmiech do samego siebie, już obudzonego, że to był jednak sen, że śmieszna sytuacja. Ale tak sobie mówiłem dalej i moja opowieść przerodziła się w przysłowiowy, czy tak mówiłem sobie chyba już w myśli, przerodziła się w przysłowiowe wyciąganie tej chusteczki z pudełka, jak to opisałem w nagraniu A10, jak zapamiętać sen. Czyli ta wypowiedź do tej osoby w śnie przerodziła się w świadome opowiadanie tego snu. I dzięki temu zapamiętałem ten sen. No i sobie pomyślałem, że dodam go do nagrania tego. Więcej już postaram się nie poruszać tematu moich snów, wystarczy. Ale z tych moich opowieści wynika, że nie trzeba przywiązywać takiej wagi do snów. No niektórzy, no nie muszę mieć kompleksów, bo tam Cielebiaś to nawet często robił tam jakieś o snach, jak pamiętam. Zadoł Edelman chyba robił jakieś rozmowy, coś tam analizowali z tymi snami. Więc to tematy. A znowuż Robert wiąże Bernatowicz sny z reinkarnacją, prawda? I inni robią tam jakieś sny prorocze i tak dalej, i tak dalej. No, każdy tam dorabia do tych snów często dużo ideologii. A ja no nie mam tych ideologicznych snów. Według mnie trzeba je traktować na luzie, bo są z definicji absurdalne. To jest jakiś według mnie efekt układania się w głowie różnych informacji, tam przeżyć i to wszystko tam się w mózgu kotłuje i z tego wychodzi jakiś tam sen powypaczany i tak dalej. Na pewno jak widzę, że to te wszystkie sny są takie, no mają... No ten akurat w sumie to nie miał absurdów. Oprócz tego, że UFO może być dla kogoś absurdem, ale tutaj nie było w tym nie, ten sen był bardzo rzeczywisty. Ten, co miałem w zasadzie. Tak, no ale to krótka akcja była. No oprócz tego, że leżak był jakby rano, no to przesada. Dobrze. Czyli tak, trzeba je traktować na luzie, bo są absurdalne. I na razie pojazdy kosmitów widziałem tylko w snach. Ale może kiedyś zobaczę coś w realu, byleby na dystans, żeby mi nie zaszkodziło zdrowotnie, bo pojazdy kosmitów w bliskim kontakcie mogą zaszkodzić człowiekowi. Mamy na to wiele przykładów. Na tym kończę ten medley tematyczny. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.